Cześć wszystkim, dzisiaj witam Was na Arze Normal. Zaczynamy. Jedna osoba przejmuje agro na bossie. Trochę nam się źle ustawił boss, ale to nic. Jedna osoba bierze agro, pozostali stoją w grupie razem. W momencie, kiedy leci skill Lava Blow, ta jedna osoba musi być z daleka od wszystkich, żeby ten skill i dotka poleciała tylko na tą jedną osobę. Później osoba dobiega do pozostałych i jest kolejny skill, tak zwany Showering Strike, który polega na szerowaniu damage'u, czyli wszyscy muszą stać wtedy razem, żeby ten damage się rozłożył na wszystkich członków grupy. Po Showering Strike od razu tank przejmuje agro i również odchodzi od grupy, żeby właśnie przyjąć na siebie drugą lawę. Leci skill znowu Lava Blow, przyjmujemy lawę na siebie, ponieważ jeśli osoba pierwsza, która tankowała, dostanie drugą lawę, od razu umiera. Po lawie znowu wracamy do wszystkich i szerujemy damage ze wszystkimi na skillu Showering Strike. Skill Showering Strike minie, bijemy bossa i od razu kolejny skill Raging Fire. Wszyscy uciekamy na 25 metrów od bossa. Tank może zostać, nie musi uciekać. Od razu grupa idzie na tył bossa. Należy zbić jeden bar bossa i wtedy czekamy, nie bijemy, czekamy aż właśnie boss zacznie kastować kolejny skill i to jest Wrathful Breath. To jest skill, na którym wszyscy uciekamy na tył bossa. Ponieważ ten skill daje dotkę, która sporo bije. Uciekamy na tył i zaraz po tym skillu z powrotem wszyscy biegną naprzód, ponieważ boss rzuca skill Wipeout, który jest machnięciem ogonem i ten skill obala wszystkich, więc unikamy go biegnąc naprzód bossa. Bijemy bossa i w tym momencie jest koniec mechaniki, resetuje się agro. Mortasha jest growing angry, reset agro i znowu pierwsza osoba przejmuje na siebie pierwszy Lava Blow. Następnie wraca do wszystkich i szeruje damage. Szerujemy damage i druga osoba, czyli tank, przejmuje agro na siebie, odwracając bossa i wraca do wszystkich i znowu szerowanie damage'u. Następnie uciekamy na 25 metrów od bossa i staramy się, aby tutaj na tym etapie była już zbita połowa bossa. I jeśli jest zbita połowa bossa, również nie bijemy, czekamy aż boss zacznie kastować skill. Jak zacznie kastować skill, to biegniemy na tył, potem znowu naprzód i już na tym etapie, jak boss zaczyna kastować skill, to można go normalnie bić. Teraz jest kolejna mechanika, czyli ady się pojawiają. Pierwsza ada pojawia się od razu przy zielonym kraterze pod bossem i wybucha. Druga ada idzie z drugiego końca mapki do bossa i jedna osoba powinna ją zrutować. Rzucić na nią spowolnienie albo ruta, żeby ta ada nie podeszła za wcześnie. Po wybuchu pierwszej ady mamy dotkę i musimy poczekać, aż ta dotka zniknie. Wtedy biegniemy dopiero do drugiej zielonej ady. Pozwalamy jej wybuchnąć pod bossem i bijemy bossa. Jeśli dobrze wykonaliśmy mechanikę, boss powinien się zbugować i przez pewien czas nie rzucać żadnych skilli. To jest świetny moment na to, żebyśmy mogli jak najwięcej bossa zbić.
Boss rzuca skill Wipeout. Po tym skillu wszyscy razem biegniemy na tył bossa i tam będziemy szerować damage. Po skillu Wipeout na tył, Showering Strike, szerujemy damage. Bijemy bossa i za chwilę znowu będzie Wrathful Breath. Biegniemy na tył. Wipeout, biegniemy naprzód. I teraz, kiedy pojawi się pod nami lawa, my mamy taką taktykę, że zawsze biegniemy na prawą stronę i tutaj dobijamy bossa. Jeśli jednak nie uda się dobić bossa, mechanika się będzie powtarzała. Znowu jedna osoba bierze aggro i bierze na siebie lawę, potem lecą wszystkie skille tak jak od początku było, tylko że tym razem pojawiają się 3 ślimaki, które trzeba skontrolować, dlatego lepiej już nie dopuścić do tego etapu. Jest to wykonalne z tymi 3 ślimakami, ale robi się jeszcze bardziej skomplikowane niż normalnie, więc najlepiej po prostu zbić bossa jak najszybciej. To w dzisiejszym filmie wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli macie jakieś pytania, to zadawajcie je w komentarzu. Jeśli chcecie, żebym zrobiła film na jakiś temat związany z Ionem, to również o tym napiszcie. Dziękuję za oglądanie. Pa, pa!